W dalekiej krainie, pośród bujnych dżungli i starożytnych gór Sri Lanki, znajdowała się tajemnicza jaskinia Nil Diapokuna, co w lokalnym języku oznaczało niebieskie wodospady. Cześć, witajcie moi drodzy. Jednym z powodów, dla których podróżuję, jest pokonywanie własnych słabości i lęków. Dzisiaj pora przyszła na klaustrofobię. Nie czuję się komfortowo w jakichś zamkniętych pomieszczeniach z wyłączeniem wind. No nic, zobaczę, czy mi się to uda. Nie wiem. Nie robię też tego na siłę, ale myślę, że już jestem gotowy na to. Dlaczego tak mówię? Bo miałem różne lęki w swoim życiu i wiem, jak z nimi działać. Po prostu chwilę trzeba w nich pobyć. Na przykład z lękiem wysokości chodziłem po górach, kiedyś często nie mogłem podejść nawet do krawędzi. Teraz się wspinam, no powiedzmy tak, no delikatnie, ale jest to bez porównania do tego, co było, kiedy nie mogłem podejść nawet na 5. piętrze na balkon po prostu nie mogłem wyjść z bloku, bo się tak bałem. I dzisiaj pora przyszła na pokonanie następnego strachu. Zaczynajmy. Michał Rusin, solo po planecie, Nil Diapokuna. Tutaj jest cała masa przewodników, z którymi będę ruszał. Ok, I'm ready. Who is going with me? Him? Okay. Pleased to meet you. How are you? Good? Your name? Fatnabar? Fatnabar. Okay. Michał. Fatnabar. Pleased to meet you. Ratnapal. Przewodnik, z którym idę, nie mówi po angielsku za bardzo, chyba w ogóle. Na migi zaczęliśmy się komunikować. Jego imię jest Ratnapala. No, emocje już są troszeczkę. Ciekawe to doświadczenie może być. Nie wiem kompletnie, czego się spodziewać po sobie, po swojej głowie. Czy będzie ten lęk zbyt silny, nie do pokonania. Zasycha mi trochę w gardle. Legenda mówi, że wiele lat temu młody mężczyzna o imieniu Kasun wyruszył do jaskini Diapokuna, by odnaleźć ukryty skarb. Wierzył, że w ciemnych, ciasnych korytarzach tej jaskini czeka na niego bogactwo nie z tego świata. Boże, ty się tym zamknij. O kurde. Ale gorąco, ale ciasno. To jest to miejsce. Zobaczcie, jaka dziura. Nie widać. Ja cię kręcę. Ale gorąc tam bije. Stamtąd. Okay, thank you. Is that okay? This is like loose. Is it okay? No, to pora chyba na mnie. Zobaczymy, jesteśmy tutaj sami. Założyłem kask. Mam lampę, mam też swoją w zanadrzu. Spróbujmy tego, ok? Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. Yeah? Yeah? Yeah, I'm ready. Okay. Wejście do jaskini jest nie tylko trudne fizycznie, ale także psychicznie. Panuje tam całkowita ciemność, a wilgotność i niska temperatura są wyzwaniem. Niektórzy śmiałkowie porównują to doświadczenie do ekstremalnej medytacji lub wewnętrznej podróży. Ale ciasno. No. It's very tight, isn't it? Okay. Can we switch this? Yeah. Okay. It's so deep. Okay, I go down.
No nic, wchodzimy. Boję się, nie ukrywam, ale jest mokro, ciemno i gorąco. Okej. Okej. Je. Chodzimy coraz niżej, ale już było ciasno. Okej, to następne przez nas w zupełnej ciemności. Podobnie jak Kasun, ja również wyruszyłem do tej jaskini w poszukiwaniu czegoś. Nie szukałem złota, ale chciałem zmierzyć się z własnym lękiem, klaustrofobią. Dla mnie zejście w te ciemne i wąskie korytarze było jak stawienie czoła moim wewnętrznym demonom. Okej, nogi mi się trochę trzęsą, powiem szczerze. Jeszcze ta latarka zjeżdża mi z głowy. No tak jest. Uciążliwe. Oddech podwyższony. Ale Pan mi pomaga filmować. Okej. Ciasno. Ciasno się tu robi. O, sufit na plecach. Ocieram się o wszystko, o pająki. O jakie pająki? Haha. O, dziewczyny by tu nie wlazły niektóre. Ale akurat aranofobii nie mam. Czy jak to się nazywa? O, i po to jest kask właśnie. Mój człowiek przydzwoni. Muszę poprawić, słuchajcie, włosy. Jestem cały spięty. Już jestem cały w glinie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. I think this is better. Ok, poprawiony kask, latarka. Myślę, że możemy iść. W legendzie jaskinia była miejscem, gdzie młody poszukiwacz znalazł prawdziwe znaczenie bogactwa. Dla mnie Nil Dia Pokuna stała się miejscem, gdzie zrozumiałem, że najważniejsze bitwy to te, które toczymy wewnątrz nas samych. Ze względu na głębokość jaskini i ograniczoną cyrkulację powietrza, eksploratorzy muszą być przygotowani na zmianę ciśnienia i poziomu tlenu. To dodatkowo zwiększa wyzwanie, które czeka śmiałków pragnących zejść do jej wnętrza. Najadłem się much, więc drugie śniadanie. Straciłem rachubę. Jak głęboko. Pomimo badań speleologów, jaskinia nadal skrywa wiele tajemnic. Niektóre jej części pozostają niezbadane z powodu trudnych warunków eksploracyjnych, co sprawia, że Nil Dia Pokuna jest jednym z najbardziej zagadkowych miejsc na Sri Lance. Zobaczcie, jakie skały tu. Informacje. Kolory. Nie oddaję tego tak wideo, uwierzcie mi, ale możecie mieć namiastkę tego, co tutaj widzę i doświadczam. I oto jestem. Po wielu metrach w ciemnościach, po niezliczonych ciasnych korytarzach, docieram w końcu do miejsca, o którym słyszałem od początku. Podziemnego jeziora Nil Dia Pokuna. Wow. Nie było w ogóle widać wody, słuchajcie. To jest coś niesamowitego. Według legendy, to tutaj młody Kasun zakończył swoją podróż. Wyruszył w poszukiwaniu skarbów, ale zamiast złota odnalazł coś znacznie cenniejszego – zrozumienie i mądrość. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo leży nie w tym, co materialne, ale w tym, co nosimy wewnątrz siebie. Teraz, stojąc przed tym samym jeziorem, czuję, że podążam tą samą ścieżką. Woda przede mną jest krystalicznie czysta, spokojna, odbijająca blask czołówki jak lustro. Tak jak Kasun, który znalazł tu wewnętrzny spokój, ja również czuję, że coś się zmienia. Z każdą chwilą, gdy płynę wzdłuż brzegu jeziora,
Czuję, jak strach stopniowo mnie odpuszcza. Woda jest chłodna, ale kojąca. Jakby zmywała ze mnie całe napięcie, które nosiłem przez lata. To nie tylko fizyczne doświadczenie, to symboliczne oczyszczenie. Z każdym ruchem, z każdą chwilą spędzoną w wodzie mam wrażenie, że moja klaustrofobia, ten paraliżujący lęk rozpuszcza się w głębinach tego jeziora. Tak spróbuję pokonać tutaj swój lęk, spokojnie, oddychaj Michał. Są takie bojki, które określają, że nie wolno dalej wypływać, bo jest niebezpieczne. Ale stanę chwilę tutaj na skalę, bo spada tutaj drastycznie po prostu głębokość. Nie będę się tam, że tak powiem, nie będę tam zmierzał. Dlaczego? Wystarczy mi na dzisiaj. Ta adrenalina, która była wytworzona, jest wystarczająca. Nie będę pchał swojego szczęścia ani swoich lęków dalej. Dzięki, że byliście tu ze mną i bardzo proszę o subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie. Pomoże mi to w dalszych podróżach po świecie. O, to było niesamowite doświadczenie jeszcze na koniec. Woda się odbija od brzegu i wydaje taki dziwny, niepokojący dźwięk, ale coś wspaniałego. Pora się ubrać. Czuję, że żyję, kochani. Naprawdę. Wdzięczność taka płynie, że mogę tu być w tej ciszy. Słychać tą odbijającą się wodę o skały. Woda kapie ze mnie. Piękna sprawa. Polecam, jeśli kiedykolwiek bylibyście tutaj na Sri Lance, warto zejść do tej jaskini. Zmierzyć się z własnymi jakimiś lękami. Pomaga to. Tak jak kiedyś w Pakistanie wyszedłem po 26 godzinach podróży w ciasnym pociągu innym człowiekiem. Tutaj też mnie troszeczkę to zmieniło. Dzięki, że jesteście ze mną. Ok, cały ubrany, kask jest, lampka, ubranie. Nawet już wyschłem, powiem wam szczerze. I idziemy do słońca. Fantastyczne doświadczenie z wrażenia. Słuchajcie, wlazłem do wody pierwszy raz, a nie nacisnąłem w ogóle nagrywaj. Nieważne. Nic nie jest takiego ważne. Nic nie musi być doskonałe, perfekcyjne. Nawet tak jak tutaj te ujęcia stąd. I chyba tu na prawo czy na lewo? Here? Okay, there or here? Oh, this way. No, widzicie, już bym drogę pogubił. Tutaj zobaczcie jakie skamieniałości. Niesamowite. Ile to lat ma. Słuchajcie, ile to czasu potrzeba, żeby to było wytworzone w ogóle. Co to stworzyło? Nie znam na to odpowiedzi i nawet dobrze. I nie chcę znać. Schodzimy teraz tutaj troszeczkę, wracamy. Powrót do góry, o, dobre. W tej jaskini, podobnie jak w wielu innych jaskiniach na Sri Lance, żyją głównie salangany. Niewielkie ptaki z rodziny jeżykowatych. Te ptaki są znane z tego, że budują swoje gniazda z jadalnej śliny, z której powstaje tak zwane jaskółcze gniazdo, używane w tradycyjnej azjatyckiej kuchni. Nie jadłem tego. Chyba bym nie dał rady. Salangany są doskonale przystosowane do życia w jaskiniach. Ich zdolność do echolokacji pomaga im nawigować w całkowitej ciemności, podobnie jak nietoperze. Kasun wrócił do swojej wioski przemieniony. Ja również opuszczę to miejsce z nowym poczuciem spokoju. W ciemnościach zmysł orientacji jest kompletnie zaburzony. Dopiero kiedy zobaczyłem światełko w oddali, zorientowałem się, jak wielka jest to jaskinia. Nadchodziła grupa kolejnych turystów, którzy świecili z oddali światełkami. Porozmawialiśmy chwilę i udaliśmy się z moim przewodnikiem ku wyjściu. Kiedy nagle zobaczyłem promienie światła, dostałem skrzydeł. Wychodziłem 5 razy szybciej niż schodziłem w głąb tej jaskini.
problemy z mikrofonem co chwilę przeszkadzały mi w nagrywaniu dla Was komentarza, więc wybaczcie, że jest tak dużo narracji, ale nie udało mi się przezwyciężyć tych problemów technicznych. Dziękuję mojemu przewodnikowi, to było niesamowite doświadczenie. Tutaj można sobie wymyć ręce, trochę z błota i twarz. O, coś przyjemnego. Słuchajcie, dzisiaj jakaś wewnętrzna siła mnie tutaj zaprowadziła do tej jaskini, że miałem takie pozwolenie jakby wewnętrzne, żeby pokonać swój lęk, żeby z nim troszeczkę popracować. Możliwe, że to nie jest nic specjalnego, ale dla mnie było wystarczająco dużym wyzwaniem. Po takich doświadczeniach zauważyłem, że jestem jakby troszeczkę zmienionym człowiekiem. Nie ma żadnej obligacji, żebym był tym samym człowiekiem, którym byłem 5 minut temu. Jeśli zmierza oczywiście to ku dobremu. Tyle moich filozofii. Bardzo dziękuję, że byliście tu ze mną i towarzyszyliście mi w tym pokonaniu tego lęku. Bardzo Wam dziękuję. Odebrałem swój plecak, zmierzam do tuk-tuka i jadę dalej. Jeszcze taka refleksja, bo się trochę wzruszyłem, aż mnie zatkało. Dałem temu panu napiwek, który mnie sprowadził do tej jaskini. Po drodze mu dałem. Około, nie wiem, 25 zł, coś koło tego. Na koniec, słuchajcie, po rękach mnie całował. No tak tutaj się żyje po prostu. To są 2 dniówki z tego, co słyszałem. Ale warto po prostu podróżować, przyjeżdżać, wspierać. I nikt tutaj nie prosi o pieniądze. To jest taka część świata, że nie proszą po prostu, ale tą biedę widać w wielu miejscach i człowiek chce troszeczkę dać od siebie. Na tyle, ile może, nie? Jeżdżę na budżecie, ale było to no, takie doświadczenie głębokie. Kiedy się przytuliłem z tym przewodnikiem, bo odpowiadał za moje życie też, tak? Nie jest to może równoznaczne tych 25 zł, ale chodzi mi bardziej o to, jak tam razem przebywaliśmy. No, kąpać się na 600 metrach, no to nie są termy w Bukowinie. Do zobaczenia, lecę dalej, cześć!